Dotarł do mnie długo wyczekiwany Christopher Ward Belcanto. W mojej opinii jest to jeden z najważniejszych zegarków ostatniego pięciolecia, o czym też mówiłem w filmie sprzed kilku tygodni. I niewątpliwie miałem wobec niego bardzo duże oczekiwania. Już po samej premierze, po zapoznaniu się ze specyfikacją tego zegarka, on zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i im bliżej było posiadania tego zegarka, im więcej treści na jego temat skonsumowałem, tym ten hype mój, który sobie sam nakręcałem, był większy. Moje oczekiwania zatem były ogromne, ale nie chcę tutaj wam spoilerować, ale chyba już się domyślacie, co ja o tym zegarku myślę, bo on po prostu wszystkie te oczekiwania zaspokoił. Tu nie ma mowy o żadnym elemencie, w którym by ten zegarek nie dowiózł. Ale pozwólcie, że rozłożę wam to na czynniki pierwsze. Christopher Ward to marka z 20-letnim stażem i przez te 2 dekady przeszła od bycia mikrobrandem do bycia jedną z najciekawszych manufaktur w segmencie zegarków budżetowych. Zaczynali jak większość mikrobrandów od oferowania tanich zamienników dla popularnych designów i trendów, ale już od dłuższego czasu widać było, że szukają własnej tożsamości i bycie mikrobrandem nie jest szczytem ich ambicji. Droga ta przebiegała różnie, o czym najlepiej świadczy chyba historia logo tej marki, które zmieniało się częściej niż katalogowe ceny zegarków Omegi w ostatnim okresie. Jednym z takich kamieni milowych dla Christophera Warda było zaprojektowanie i stworzenie własnego modułu rozszerzającego funkcjonalność mechanizmu Sellita SW200 o różne komplikacje. I pierwsza generacja tego modułu dostarczyła zegarek z komplikacją typu Jumping Hour. Później był chronograf jednoprzyciskowy, World Timer, fazy księżyca. A w Belcanto mamy rozwinięcie tego pierwszego modułu skaczącej godziny, gdzie mechanizm przeskakiwania dysku z godzinami przerobiono na system co godzinę wydający dźwięk, tak zwana komplikacja Chiming Hours. Oczywiście wymagało to całkowitego przebudowania, nie tylko by działał, ale by jeszcze wyglądał. Mamy tu zatem 60 nowych części i całkowicie zmienioną architekturę. Bo teraz to wszystko znajduje się bezpośrednio na tarczy, w stylu zegarków takich jak MB&F czy grubej Forsey. A jak działa Belcanto? Zegarek co godzinę uderza młoteczkiem okrążający tarczę od dołu pręcik, przypominający taki zaokrąglony kamerton. Funkcję tę możemy włączyć lub wyłączyć, korzystając z przycisku po prawej stronie koperty. O aktualnym statusie informuje nas czerwony wskaźnik na tarczy. I tak w skrócie przedstawia się funkcjonalność Belcanto. U góry mamy tarczę godzinową, na dole ten mechanizm wybijający każdą mijającą godzinę. Tylko tyle i aż tyle. Znaleźli się oczywiście tacy, którzy stwierdzili, że jest to funkcjonalność zegarka Casio za $30. Ja chciałem być zawsze dla moich widzów miłym, więc ja tego komentował nie będę. Pamiętajcie jednak, że to nadal są zegarki. Tu nie jest najważniejsze to, co zegarek robi, tylko jak i czym to robi. Dlatego apeluję o nieporównywanie zegarków do urządzeń elektronicznych, bo równie dobrze możemy stwierdzić, że taką funkcjonalność może mieć mikrofalówka. Tutaj nie liczy się sam cel, nie liczy się sama funkcja, tylko droga do tego celu. A ta droga tutaj jest po prostu piękna. Ale tutaj muszę się przyznać do czegoś, że ja po zapoznaniu się z całą tą specyfikacją Belcanto, ja wymyśliłem sobie, jak to działa. Założyłem sobie, że mamy tutaj jakiś kompromis, że ten zegarek dostarcza nam ten wygląd, tę komplikację za cenę wykończenia. Że zamówili sobie to wszystko w Chinach w takiej specyfikacji good enough, sprowadzili do Szwajcarii, tam złożyli, by spełnić te podstawowe wymagania, żeby móc nadać mu znaczek Swiss Made i że tak to właśnie wygląda. W sposób znany na przykład z zegarków Baltic i ich tych chińskich
mechanizmów z mikrorotorem, które obserwowane tak z kilkudziesięciu centymetrów wyglądają naprawdę imponująco. A gdy przyglądamy się im bliżej, to nagle rozumiemy, skąd tak niska cena. I tego spodziewałem się tutaj i bardzo, bardzo się pomyliłem. Ja po prostu byłem strasznym ignorantem. Założyłem, że tak być musi. Tak wynikało z mojego doświadczenia. Zawsze szukałem jakiegoś takiego haczyka i coś, co wygląda na papierze zbyt dobrze, na pewno tak dobre nie jest. Ale mimo tej mojej ignorancji, mimo przyjęcia, że ten zegarek nie jest aż tak dobry, jak Christopher Ward go reklamuje, ja i tak go zamówiłem. Ale gdybym wiedział to, co wiem teraz na temat tego zegarka, to zamówiłbym go dnia pierwszego, nie czekałbym ani minuty. Bo tutaj żadnych kompromisów nie ma. I wystarczyło spojrzeć na listę podwykonawców tego zegarka, co do której Christopher Ward są bardzo transparentni, by pozbyć się jakichkolwiek wątpliwości. Płytę główną zegarka przygotowali w Armstrong. Ten mały szwajcarski producent słynący ze szkieletowych zegarków współpracował już wcześniej z Christopher Ward przy modelu C60 Apex. Tarcza została przygotowana w Positive Coating, którzy współpracowali m.in. z MB&F czy wspomnianym Armstrong, z Ulysse Nardin, z Audemars Piguet. A same elementy tego mechanizmu, czyli to, co widzimy na tarczy, to dzieło Chronote, czyli producenta high-endowych mechanizmów wykonujących werki m.in. dla Czapka, czy właśnie dla MB&F. Zatem tutaj o żadnym cięciu kosztów mówić nie można. Ciężko o lepszych wykonawców dla Belcanto i to widać, to po prostu widać. Właściwie jedynie tarcza, a będąc bardziej precyzyjnym, ten pierścień wskazania czasu jest wykończony w sposób niejako ukrywający niedoskonałości. Ale i to zostało wplecione w design tego zegarka. Natomiast wszystkie elementy mechanizmu Chiming Hour zostały przygotowane w sposób, jakiego nie powstydziłyby się marki sprzedające zegarki za 5-krotność tej ceny. Oczywiście nie możemy tutaj mówić o nieskazitelnym ręcznym wykończeniu, jakie dostajemy w zegarkach z najwyższej półki, kosztujących kilkaset tysięcy złotych, ale chyba nikt się tego nie spodziewał. To, co dostaliśmy tutaj, i tak przekracza najśmielsze oczekiwania w tym budżecie. Bo musimy cały czas pamiętać, że są to okolice 4000 euro, czyli przedziały, w których normalnie dostajemy zegarki Tag Heuera, Longina, Tudora, w których teraz nawet Omegi nie jesteśmy w stanie kupić. A Belcanto jest od nich wszystkich znacznie lepiej wykonany. Więc moje założenie, że dostajemy komplikacje kosztem jakości wykonania, było całkowicie błędne. I nawet gdyby ten zegarek kosztował 2-krotność swojej ceny metkowej, ja nadal twierdziłbym, że to jest fantastyczne value for money. W swojej cenie, czyli tych 4000 euro, to jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy deal zegarkowy, z jakim ja się w ogóle spotkałem. I ta jakość nie kończy się na tarczy, bo koperta jest wykonana według najwyższych standardów, ale do tego Christopher Ward zdążył nas już przyzwyczaić. A sama koperta zrobiona jest z tytanu. Zastosowanie tego metalu było ponoć podyktowane brzmieniem koperty. Właśnie tytan w tej konfiguracji brzmiał najlepiej. Nie mamy jak tego zweryfikować, więc zostaje uwierzyć na słowo. Właściwością tego stopu tytanu jest jego odcień w takim ciemnoszarym kolorze. Mnie się bardzo podoba, bo akurat wybrałem zegarek z czarną tarczą. To znaczy ona czarna być powinna, w rzeczywistości jest taka ciemnoszara, antracytowa, więc całość super się komponuje. Ale pamiętajcie o tym, decydując się na jakąś kolorową tarczę, bo na renderach Belcanto wygląda, jakby było w takim typowym dla stali jasno-szarym kolorze. W praktyce jest to ciemna szarość i mam wątpliwości, jak to będzie się komponować na przykład z szampańskim lub błękitnym kolorem tarczy. Wymiary tego zegarka to 41,5 mm średnicy, 13 mm grubości, 48 lug to lug oraz 22 mm szerokości paska. Patrząc na to, że zegarki w takiej stylistyce zazwyczaj oferowane są w znacznie większym rozmiarze, to Belcanto należy uznać za kompaktowy. Co mnie akurat cieszy, a sam zegarek na moim nadgarstku o obwodzie 16,5 cm leży po prostu fantastycznie. Ma też bardzo wyraźną prezencję. Wizualnie wygląda na jakieś 43 mm,
co może ucieszyć ludzi szukających czegoś o bardziej odważnej stylistyce. Ale ze względu na fizyczne wymiary nosi się świetnie. Myślę, że za te wymiary należy się tutaj ocena celująca. Jest bardzo uniwersalnym zegarkiem. Z obiektywnych minusów należy wskazać prawie zerową czytelność. Myślę, że sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby ta mini tarcza była w całości, gdyby nie była szkieletowa. No ale jest jak jest, a te wskazówki nie są łatwe do zlokalizowania. Za mało tutaj jest kontrastu. Do tego stopnia, że jakkolwiek niedorzecznie by to nie brzmiało, to zegarek jest bardziej czytelny po zmroku. Mimo że lumy nie mamy tutaj dużo, to i tak łatwiej wtedy te wskazówki zauważyć niż w środku dnia. Być może jest to najmniej czytelny zegarek, jaki kiedykolwiek miałem. Ale nie ma to żadnego znaczenia, bo nie po to się takie zegarki nosi. Belcanto idealnie obrazuje to, dlaczego ja zegarki kocham. Nosząc go nieustannie zerkam na nadgarstek. Myślę, że na patrzeniu na niego spędziłem jakąś rekordową ilość czasu. Każde spojrzenie wywołuje uśmiech na mojej twarzy. I korzystając z zegarka w ten sposób, czyli oczekując od niego piękna, cieszenia oka za każdym spojrzeniem, ten odczyt czasu trochę schodzi na plan dalszy. To nie tak, że tego czasu się odczytać nie da, da się jak najbardziej, ale nie zrobimy tego w ułamku sekundy. Tylko to nawet dobrze, bo dłuższe patrzenie jest tutaj wskazane. Belcanto wręcz trzeba podziwiać. A sama komplikacja, czyli ten dzwoneczek co godzinę, okazała się bardzo przyjemna w odbiorze, w codziennym użytkowaniu. Korzystam z niej cały czas, nigdy jej nie wyłączam. Siedząc w pracy odmierza mi godziny. Problem tylko taki, że te godziny mi się dłużą, bo zaczynam wyczekiwać tego zadzwonienia. Dla formalności wspomnę jeszcze o mechanizmie. Pracuje tutaj Sellita SW200. Zegarek posiada 38 godzin rezerwy mocy, a ten mój konkretny egzemplarz wykazuje się precyzją chodu z przedziału -5 plus 4 sekundy na dobę. Ma też 30 metrów wodoszczelności. Belcanto kosztuje 4000 euro na pasku. Możemy wybrać też bransoletę, ale w mojej opinii jemu ta bransoleta w ogóle nie pasuje. Christopher Watch sprzedaje swoje produkty przez swój sklep internetowy i tak też można Belcanto nabyć. Aktualny czas oczekiwania wynosi około 8 miesięcy, ale w moim przypadku przeciągnął się do prawie roku. Czy jakieś podsumowanie tutaj jest w ogóle potrzebne? To jest jeden z tych zegarków, który dostarcza znacznie więcej niż kiedykolwiek śmielibyśmy od niego oczekiwać. On jest naprawdę aż tak dobry. Byłem, tak jak wspomniałem, ignorantem. Nie interesowałem się konkretnie, skąd ten zegarek się wziął. Zakładałem tutaj znacznie niższą jakość i nawet z tą znacznie niższą jakością uważam, że byłby to dobry zakup. Ale to, co dostałem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Często w zegarkach przy omawianiu jakichś bardzo dobrych, niekoniecznie specjalnie drogich projektów używa się określenia, że dostarcza niemalże to samo, co jego bardzo drogie odpowiedniki. I myślę, że to określenie nigdy nie było prawdziwsze niż w przypadku Belcanto. I nawet jeśli ten zegarek mi się znudzi, nawet jeśli postanowię go sprzedać, to dla tych emocji, które już mi dostarczył, było warto. A sam fakt, że sprzedaż go jest czymś bardzo prostym i jeżeli tylko bym chciał, mógłbym odzyskać pieniądze w niego włożone bez żadnej straty, a cała ta moja przygoda z jego noszeniem byłaby przygodą darmową, dodaję tutaj kolejnego smaczku. Bardzo polecam ten zegarek. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.